Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przechowywania danych. Tym razem zajmiemy się dość skomplikowanym problemem, czyli doborem serwera NAS do zastosowań w firmie. W przeciwieństwie do zastosowań w domu, ważny będzie wpływ tego urządzenia na pracę Twojej firmy. W założeniu powinien on wiele aspektów usprawnić, przyspieszyć Waszą pracę i poprawić bezpieczeństwo danych. To wszystko oczywiście wpływa na efekt, jakim są szybciej, bezpieczniej i efektywniej zarabiane pieniądze. Widzisz zatem, że jest to dość istotne, aby właściwie wybrać to urządzenie. Na czym dokładnie skupimy się w tym filmie? Przede wszystkim o czynnikach wpływających na wydajność NAS. Pomówimy także o tym, jakie obudowy posiadają serwery NAS, którą warto wybrać. Rozwiniemy temat typów serwerów NAS, bo też są one różne. Pomówię o zadaniach dodatkowych serwerów NAS. Następnie omówimy dodatkowe oprogramowanie, czy też usługi, z jakich możemy skorzystać, mając serwer NAS w firmie. Pomówimy też o podłączeniu NAS, a w tym o odpowiednim połączeniu sieciowym, ale i elektrycznym. Poruszymy aspekty zabezpieczenia naszego urządzenia przed potencjalnymi zagrożeniami oraz co z tym idzie, temat kopii bezpieczeństwa Twoich plików. Będzie nam też potrzebny temat dostępu zdalnego. Zaznaczymy również temat co dalej, jeśli chcemy rozwiązań bardzo profesjonalnych. Z racji obszerności film został podzielony na 3 części, zgodnie z tym, co widzisz w menu. Zanim zaczniemy omawiać zakup NAS do firmy, muszę jednak o czymś wspomnieć. Ten film jest częścią serii filmów, w których mówiłem o sposobach przechowywania danych, doborze dysków do NAS, rodzajach RAID i doborze NAS do domu. Natomiast materiał, który właśnie oglądasz, jest kontynuacją filmu NAS w domu. Wielu tematów nie będę już powtarzał, więc zapraszam Cię również do tych poprzednich filmów, aby mieć komplementarną informację na temat doboru urządzenia. Linki do filmów oczywiście znajdują się w opisie. No dobrze, co wpływa na wydajność naszego urządzenia NAS? Zacznijmy ten film wreszcie. Na początek musimy określić sobie, jakie mamy wymagania co do urządzenia, zanim w ogóle go kupimy. W filmie NAS do domu omawiałem czynniki, które wpływają na wydajność naszego urządzenia NAS. Było to standardowo jak w większości komputerów, bo przecież właśnie NAS jest takim komputerem. Wydajność procesora, ilość pamięci RAM, a także wydajność nośników danych, w tym przypadku dysków twardych lub dysków SSD. I tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, co tak naprawdę obciąża nasze podzespoły, w tym przypadku podzespoły głównie procesor i nośnik danych. Jakie są krytyczne aspekty wpływające na dostęp do danych i zapis naszych danych. Więc mówiąc prosto, nie jest problemem dla naszego urządzenia NAS odczytywanie czy też zapisywanie dużego pliku przez jedną osobę, ale dostęp do wielu plików, na przykład przez wiele osób w tym samym czasie. No to już widzisz od razu, że jeżeli będziesz miał jeden serwer NAS, sporą firmę, wiele osób pracujących na plikach na tym NASie, to można się spodziewać, że będzie to problematyczne dla urządzenia. Będzie potrzeba więcej mocy obliczeniowej, trzeba będzie szybsze nośniki, efektywniejsze nośniki, aby mogło to poprawnie działać. Można to uprościć do porównania z sytuacją, kiedy wiele osób coś od nas chce w tym samym czasie. Dzwonią do nas, mówią do nas. No nasza wydajność jest dużo gorsza. Nie jesteśmy w stanie tak dobrze, tak szybko wykonywać swoich zadań. I można powiedzieć jako przykład, że tak podobnie to działa w przypadku serwerów NAS. W momencie, kiedy prosimy nasz NAS o jeden duży plik, plik ten odnajdywany jest na dysku i przesyłany do nas w tak zwanym trybie synchronicznym, przez oczywiście sieć. W momencie jednak, kiedy duża liczba osób zażąda wielu plików, wszystkie te pliki muszą być odnajdywane i przesyłane przez to urządzenie do odbiorców. Jeśli to są malutkie pliki, które sumarycznie nie mają zbyt dużego rozmiaru,
może się okazać, że dostęp do nich wymaga bardzo wielu żądań, dużej ilości pracy naszego urządzenia i nośników tego urządzenia. W efekcie ta prędkość realna przesyłania danych, czy to w tą, czy w tą stronę, oczywiście mam tu na myśli zapis, czy odczyt, będzie niska, mimo że urządzenie pracuje tak naprawdę na wysokich obrotach, męczy się z tym procesor, podzespoły i choćby same nośniki, natomiast efekt tej pracy nie jest zbyt zadowalający, przesył tych plików jest po prostu mały. W efekcie tak naprawdę obciążenie tego urządzenia jest tak wysokie, jakbyś przesyłał bardzo szybko pojedyncze duże pliki. Problem ten w ogóle nie jest nowy, to nie dotyczy tylko serwerów NAS. Możesz sobie samodzielnie zauważyć, że takie zjawisko występuje nawet normalnie w komputerze. Na przykład, kiedy kopiujesz zdjęcia ze swojego telefonu do komputera, prędkość kopiowania będzie niższa efektywnie, niż jeżeli kopiujesz jeden na przykład spory plik wideo z jakimś filmem. Nie bez powodu często takie pliki, małe pliki, zbiór małych plików, zanim się je w ogóle przesyła, to się je pakuje, żeby przesłać jeden duży plik, co dużo efektywniej działa. Dla przykładu jeszcze pokażę Ci jedną rzecz. Zerknij sobie na screenshot. Tutaj jest on z testu szybkości dysku NVMe, a dokładnie Samsunga 990 Pro w standardowym komputerze PC. Pierwsza linijka pokazuje nam odczyt jednego sporego pliku, w tym przypadku pliku o wielkości 4 GB. I jak widzisz, odczyt i zapis jest bardzo szybki. Natomiast w drugiej linii mamy odczyt i zapis małego pliku, a tak naprawdę bardzo wielu małych plików o rozmiarze 4 KB na pojedynczy plik, ale sumarycznie o większym rozmiarze. Nie wdając się absolutnie w dyskusję o jakości tego konkretnego dysku, możesz łatwo zauważyć, że w momencie próby odczytania czy też zapisania małych plików, prędkość tych operacji drastycznie nam zmalała. A widzimy tutaj tylko i wyłącznie efekt obciążenia samego dysku. No, można przyjąć, że takie testy wykonuje się raczej w bardzo wydajnych komputerach, a nasze urządzenia NAS, zwłaszcza te tańsze, no na pewno tak wydajne nie są. Co za tym idzie? W przypadku urządzenia NAS będzie problem z obciążeniem procesora tego urządzenia. W przeciwieństwie do standardowego komputera, procesor w naszym NASie dodatkowo jeszcze najprawdopodobniej zajmuje się jedną ważną rzeczą, czyli operacjami związanymi z przeliczaniem RAID. Jeśli masz RAID 0, oby nie, 1, 1 plus 0, 0 plus 1, to te obliczenia są bardzo niewielkie i rzeczywiście ten procesor może się tym specjalnie nie męczy. Natomiast jeżeli używasz RAID 5, RAID 6, to tu już naprawdę jest więcej do roboty. I jeżeli w tym momencie oczekujemy, że będziemy mieli tak samo szybkie przesyły dla małych plików, no to weź jeszcze pod uwagę, że te obliczenia związane z RAID-em muszą być wykonywane. No chyba, że oczywiście będziesz miał serwer NAS, który ma hardware'owy kontroler RAID. Więcej na ten temat mówiłem w filmie na temat RAID, do którego link jest dostępny w opisie. Sytuacja ta pogorsza się wraz ze wzrostem liczby użytkowników, którzy w tym samym czasie usiłują dostać się do danych, czy też po prostu zapisywać te dane. Zatem jeśli Twoja firma korzysta z NAS-a, czy będzie korzystać z NAS-a, jest w niej wielu pracowników, którzy dodatkowo będą pracować na małych plikach, obciążenie samego urządzenia będzie znacznie większe, niż jeżeli byłoby to urządzenie, które będzie tylko magazynem na dane w postaci na przykład Twojej kolekcji filmów. Kolejnym istotnym aspektem wygody i szybkości pracy z urządzeniami NAS jest kwestia sposobu pracy z tymi urządzeniami. Chodzi mi tutaj o sytuację, czy Twoi pracownicy pracują na plikach lokalnie, czyli pliki mają na swoich dyskach SSD czy też HDD w komputerach, na których są, czy też jest to sytuacja, kiedy pliki, na których pracują, są na serwerze NAS i są po prostu udostępnione za pomocą sieci do użytkowników. Więc jeśli pracujemy lokalnie na plikach,
to nie mamy problemów z tą wydajnością, bo lokalnie te pliki są otwierane bardzo szybko, listowanie zawartości katalogu wykonuje się bardzo szybko, nie ma to znaczenia, a ewentualnie kopie naszej pracy, czy to wykonywane cały czas w tle, w trybie na przykład synchronizacji, czy też, tak jak powiedziałem, jako backup na przykład nocny, czy też tygodniowy, to nie ma takiej potrzeby, żeby ten NAS był jakiś ultra wydajny, bo tak naprawdę pracownicy, tak jak mówimy, pracują sobie lokalnie, a całe operacje kopiowania plików mogą po prostu odbywać się dużo wolniej. Natomiast jeśli pracownicy pracują na plikach na NASie, szczególnie na dużej ilości plików, weźmy tutaj przykład fotografa, który będzie obrabiał pliki zdjęć, no to tutaj możemy mieć problem, bo na przykład wyświetlenie całego folderu z dużą ilością zdjęć wymaga wyświetlenia miniaturek choćby i tak dalej. Jeżeli takich osób, które będą w ten sposób otwierać te pliki jest wiele, no to ten NAS ma naprawdę dużo do roboty i praca w ten sposób, jeżeli to urządzenie nie będzie wystarczająco wydajne, jeśli sieć nie będzie wystarczająco wydajna, będzie po prostu się wydłużała, bo pracownik będzie musiał czekać dłużej na te pliki, na tą listę tych plików, na te miniaturki, czy też będzie dłużej je kopiował, zapisywał, cokolwiek tutaj będzie pracował z tymi plikami. Więc nie dość, że wydłużamy pracę takiego pracownika, czyli tracimy właściwe pieniądze, to jeszcze przy okazji zwiększamy irytację podczas pracy w ten sposób, no bo za każdym razem jest to oczekiwanie, za każdym razem jest to, no tak można sobie to wyobrazić jakby pracę na jakimś starym komputerze. Wcześniej mówiłem też, że duże pliki nie są problemem. No i tutaj oczywiście są od tego wyjątki i takim wyjątkiem będzie na przykład, jak już mówiliśmy o fotografach, to powiedzmy teraz o osobach pracujących na materiałach wideo, czyli tutaj będziemy mieć sytuację, że wiele osób może na przykład pracować nad materiałami w tym samym czasie, nawet na różnych plikach, ale przesuwając się w czasie, przeglądając na przykład timeline takiego pliku, my za każdym razem wykonujemy bardzo dużo operacji odczytu i zapisu żądań do tych plików, więc efekt zaczyna być podobny, jakbyśmy tak naprawdę pracowali na małych plikach i znów potrzebujemy tego wydajnego urządzenia. Natomiast jeżeli to byłoby tak, to co wspomniałem, że użytkownik pracuje sobie lokalnie na tym materiale, czyli ma na przykład te pliki na dysku w komputerze swoim, a na NAS wyrzuca tylko efekt swojej pracy, czyli już na przykład przygotowany jakiś plik, duży nawet przygotowany plik, no to wtedy nie mamy tego problemu, więc no trzeba tutaj sobie to rozważyć, jak rzeczywiście twoja firma pracuje, czy to jest wersja pracy lokalnej, czy pracy na plikach na NASie. Tutaj pewnie nasunęłoby się taka myśl, że skoro praca na plikach na NASie jest problematyczna, czyli potrzebujemy większej ilości zasobów, wydajniejszej sieci i tak dalej, wszystko co omówiliśmy, to może nie powinniśmy tak pracować. Czyli powinniśmy przyjąć sobie styl pracy, że każdy pracownik wykonuje tą swoją pracę na plikach lokalnie i tylko efekt tej pracy jest zapisywany na urządzeniu NAS. Jest to jakaś idea oczywiście, natomiast ta idea ma jedną bardzo poważną wadę. Jeżeli kupujesz urządzenie NAS, to tak jak już wspominałem w poprzednich filmach z tej całej serii, dużą zaletą posiadania tego urządzenia jest właśnie fakt, że mamy tam połączone wiele dysków w macierze RAID. Te macierze pozwalają nam na ochronę przed przypadkową awarią dysku. I dzięki temu te pliki, które mamy na NASie i pracujemy na tych plikach, które są na NASie, będą bezpieczniejsze niż jeżeli pracowalibyśmy na komputerze lokalnie na tych plikach. No łatwo sobie wyobrazić awaria dysku w komputerze, w laptopie czy też w komputerze stacjonarnym, no powoduje utratę plików. Jeżeli tej kopii nie posiadamy gdzieś, nie jest ona zabezpieczona, no to tracimy tą pracę i jeżeli jest to tylko praca, to jeszcze w porządku, natomiast problem jest, tak jak to wspominałem w poprzednich filmach, jeżeli utracimy coś, czego już nie możemy odzyskać, czyli na przykład nagraliśmy sobie jakiś materiał,
no i nie jesteśmy w stanie go nagrać ponownie. No, lepiej by było, żeby te rzeczy były na NASie. Jeżeli przyjmiesz wersję, że wszystko jest na NASie i kopiujesz to na dysk lokalny, żeby nad tym pracować i efekt pracy dopiero ponownie na NASA, oczywiście można tak zrobić. No, pytanie, czy to jest efektywne, taka praca, oczekiwanie, aż to wszystko się wykona, czy nie lepiej troszeczkę wydajniejszego urządzenia i rzeczywiście już pracować na tych zasobach na serwerze NAS. W tym momencie myślę, że powinieneś już w miarę łatwo określić, jakie to zapotrzebowanie potrzebujesz. Przynajmniej na zasadzie mniejszy, większy NAS, bardziej wydajny, mniej wydajny. Natomiast jeżeli nie potrafisz sobie z tym poradzić, albo potrzebujesz jakichś dodatkowych, precyzyjnych informacji, wydaje mi się, że dobrze by było, abyś skonsultował się z jakimś specjalistą. Szczególnie z takim specjalistą, który ma doświadczenie z urządzeniami NAS. Dlaczego? Dlatego, że nie chcesz popełnić błędu zakupowego i wydać na przykład 2000 zł na NAS, który będzie dla Ciebie zdecydowanie zbyt mało wydajny, albo 20 000 zł, kiedy tak naprawdę nie potrzebujesz takiego urządzenia i wystarczyłoby Ci to za te 2000. Kolejne aspekty, jeśli chodzi o wydajność. W poprzednim filmie dotyczącym doboru NAS do zastosowań domowych mówiłem sporo na temat konfiguracji naszego NAS-a oraz jego interfejsów sieciowych. Często zdarza się, że użytkownicy nie mający doświadczenia z tego typu urządzeniami kupują NAS, który ma gigabitowe interfejsy sieciowe, łączą się z nim przez gigabitową sieć lub co gorsza jeszcze przez Wi-Fi, ale do środka pakują sobie super wydajne dyski NVMe. Oczekując, no cóż, no pewnie niesamowitych prędkości zapisu i odczytu plików. No bo, no tak to jest w komputerze, prawda? No wkładamy super szybki dysk i jest super szybko. Co gorsza, jeśli przy tej okazji wyposażyli się w super ultra wydajne urządzenie, no to, w sensie urządzenie NAS, no to efekt może być mało przyjemny. A przeszukując czeluści grup dyskusyjnych w internecie, często można niestety na takie przypadki trafić. Zatem polecam Ci, abyś przemyślał, jakie masz potrzeby i jakie masz możliwości, aby niepotrzebnie za urządzenie po prostu nie przepłacić. Jeśli wrócisz do tego wspomnianego filmu, do czego gorąco Cię zapraszam, link oczywiście udostępniam u góry i w opisie, zamieściłem tam tabelkę porównującą wydajność dysków SATA, NVMe różnych generacji oraz sieci gigabitowych, 2,5 gigabitowych, a nawet 10 gigabitowych. Łatwo zauważyć, że współczesne, wydajne dyski SSD mają swoją prędkość zapisu i odczytu synchronicznego, czyli dla dużych plików, kilkukrotnie przekraczającą możliwości nawet 10-gigabitowych sieci. Oczywiście dostępne są sieci o wyższej wydajności, na przykład 25, 40 czy nawet 100 gigabitowe. Natomiast ceny tych rozwiązań no, mogą zwalić z nóg i no, trzeba jednak pomyśleć, czy jest realne, abyś takie rozwiązanie rzeczywiście wykorzystywał. Podsumowując ten punkt, bardzo ciężko jest dać w tym miejscu uniwersalną radę, czy też nawet zaproponować konkretne urządzenie. Jak rozumiesz, każda sytuacja jest po prostu inna i niestety samodzielnie lub z dedykowaną pomocą musisz ją ocenić. Przejdźmy do tematu obudów dla urządzeń NAS. Generalnie dzielimy je na dwie grupy i są to obudowy typu Tower i obudowy typu Rack. Tower to rozwiązania zwane też często biurkowymi. Więc są to urządzenia, które mogą sobie samodzielnie gdzieś po prostu stać na jakimś blacie na przykład. Widziałeś je w filmie NAS do domu i pokazuję Ci parę przykładów również teraz na ekranie. Najczęściej te rozwiązania są trochę tańsze, ale zwykle mają też ograniczenia rozmiarowe. Rozwiązania rack to typowe obudowy do stosowania w szafach serwerowych, tak zwanych szafach rackowych. Być może posiadasz już taką szafę w swojej firmie, a może warto o takiej po prostu pomyśleć, zwłaszcza jeśli masz na to zapotrzebowanie. Oczywiście nikt nie każe Ci kupować droższego urządzenia w formie rack.
Natomiast to naturalne, że w ramach rozwoju infrastruktury w takich szafach umieszcza się kolejne i kolejne urządzenia, na przykład infrastruktury sieciowej, czy też serwery innego typu, czy też choćby urządzenia zasilania rezerwowego typu UPS. Pozwala to na znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni. Oczywiście przy dużej liczbie urządzeń. Natomiast musisz też pamiętać, że szafy te mają różne rozmiary. W przypadku próby włożenia do niej serwera NAS, krytyczny może być parametr głębokości tej szafy. Pomijając już sam sposób montażu, to przeglądając oferty producentów, szybko zauważysz, że producenci mają dość ograniczoną ofertę urządzeń NAS w tych wersjach typu Tower. Aczkolwiek pewnie w większości małych firm to i tak wystarczy. Najbardziej wydajne i profesjonalne urządzenia jednak montowane są jako raki. Dlatego też zobacz, co w Twoim przypadku będzie lepsze, jakie rozwiązanie dla Ciebie będzie lepsze, skuteczniejsze i wybierz odpowiednio. Jak już podzieliliśmy NASy ze względu na obudowy, to też możemy je podzielić ze względu na przyjmowane rodzaje nośników. I w tym przypadku zdecydowana większość urządzeń przyjmuje zarówno dyski HDD, takie w wersjach 3,5 cala, ale też 2,5 cala HDD, czy też SSD, właśnie też w formacie 2,5 cala. Mogą być też dyski SSD montowane poprzez interfejs SATA na złączu M.2 lub NVMe, również na złączu M.2. Ewentualnie jeszcze możemy mieć sytuację, że w kieszeniach pojawi nam się interfejs SAS zamiast interfejsu SATA. Natomiast zupełnie inny typ NAS-ów to urządzenia wspierające tylko SSD. Takie też występują. Mają one wtedy kieszenie podobne do tych na 2,5 cala, ale interfejs jest doprowadzany do nich poprzez złącze U.2. Mówimy tu oczywiście o interfejsie NVMe. Taki dysk to odpowiednik rozwiązania dysków NVMe, znany Ci z komputerów osobistych, ale w formacie 2,5 cala. Więcej na temat dysków mówiłem w filmie Najlepszy dysk do NAS. List dostępny na górze i w opisie. Następny temat, czy serwer NAS może służyć do czegoś więcej niż przechowywanie, udostępnianie plików? Odpowiedź jest dość prosta. Oczywiście. Wiele potrafią nawet najtańsze urządzenia. Tu musisz pomyśleć o NASie jako po prostu o komputerze. Zatem możliwe jest na nich instalowanie aplikacji dodatkowych z repozytoriów standardowych, ale i społecznościowych, czy też w ogóle z innych miejsc. Możliwe jest także uruchamianie kontenerów, co już praktycznie pozwala nam na nieograniczoną funkcjonalność. Ale dla tych, dla których prawie robi różnicę, to wyższe modele dają nam możliwość wirtualizacji i uruchomienia na NASie praktycznie dowolnego systemu operacyjnego, a na tym systemie żądanych usług. Zatem NAS może być dla nas swoistym serwerem dla przeróżnych usług. Jedyne, co właściwie nas limituje, to znowu wracamy wydajność i tu jest pewien kruczek. Oczywiście, jeśli zlecisz swojemu urządzeniu proste, niewymagające zadania, to nie ma problemu. Ale jeśli wiesz, że do roboty będzie miał wiele, to powinieneś się zastanowić. Bo albo tanie urządzenie o małej wydajności będzie po prostu realizować usługi, w tym udostępnianie plików wolno, albo zdecydujesz się na dołożenie do mocniejszego modelu tylko ze względu na te dodatkowe obciążenie wynikające z usług. No i właśnie, to nie będzie optymalne finansowo. Oczywiście, jak już nieraz w filmach wspominam, to Twoje urządzenia i wolno Ci robić jak tylko chcesz. Natomiast wybierając wyższy model NAS, często dopłacamy do kilku lepszych podzespołów, a nie tylko do tych konkretnych, które chcieliśmy, aby były lepsze. Czyli na przykład wiesz, że potrzebujesz mocniejszego procesora, czy jeszcze więcej RAMu, ale aby to dostać, musisz wybrać urządzenie, które przy okazji ma na przykład więcej kieszeni na dyski, czy też niepotrzebne Ci dodatkowe interfejsy. W zależności od sytuacji, lepszą opcją może być pozostawienie serwerowi NAS
tego, do czego został zaprojektowany, czyli przechowywanie Twoich plików, udostępnianie itd., a inne wymagające usługi przenieść na odpowiedni dodatkowy serwer. Oczywiście tu nie mówimy już w tym momencie o serwerze NAS, ale po prostu o serwerze. Oczywiście to jest moja opinia i niekoniecznie każdy musi się z nią zgadzać. Opcją trzecią jest budowanie samodzielnie serwera NAS, który realnie będzie właściwie serwerem z funkcją NAS, ale to omówimy sobie w dedykowanym temu filmie. Zastanawiasz się teraz pewnie, jakie te funkcje dodatkowe może mieć NAS. Oczywiście omówię przykłady, ale to już w następnym filmie. Ale to nie wszystko, co będzie w następnym filmie. Będziemy omawiać kwestie połączeń sieciowych z NAS-em. Jak wykorzystywać interfejsy, a także ich opcje, czyli na przykład VLANy, agregacje itd. Zastanowimy się też, jak zapewnić urządzeniu NAS bezpieczne zasilanie, aby przypadkowe awarie nie spowodowały utraty danych. A także i przede wszystkim o zabezpieczeniu serwera NAS. Będzie grubo. Zapraszam Cię serdecznie już niedługo. Link w opisie i u góry. Ale uwaga, to nadal nie koniec. Będzie jeszcze trzecia część, a w niej również gorące tematy kopii bezpieczeństwa z przykładami, kwestie dostępu zdalnego do swoich plików, bezpiecznego dostępu zdalnego i wisienka na torcie, pokażemy najmocniejsze zabawki. Link do filmu oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli tak, oczywiście proszę Cię, pozostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, zerknij do opisu na polecane przeze mnie produkty i skorzystaj z linków afiliacyjnych. Oraz zapisz się na nadchodzące kursy na stronie kursy.it.com. Do zobaczenia w następnym filmie.